Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Zofia Filipiak i jestem prezesem Stowarzyszenia Stop Z. Zajmujemy się problemem praktycznie osób, które doświadczają na sobie kontroli umysłu i elektronicznych tortur. Ma to służyć do całkowitego zniewolenia w przyszłości, ale dzisiaj jest to problem tak zwanych królików doświadczalnych, którzy cierpią w samotności, w ciszy, ponieważ nikt nie chce się pochylić nad tym problemem. W tym temacie odbyły się już dwie konferencje europejskie, międzynarodowe, dwie konferencje u nas w Polsce. Na tej konferencji, na jednej z nich w Polsce i na tych zagranicznych osoby, które są doświadczone tym problemem, przedstawiały swoje historie. Odsyłamy tutaj do niezależnej telewizji NTV, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani tymi problemami, bo z pewnością wielu z Was to dotyczy, ale nie jesteście dzisiaj tego świadomi. Żeby tak troszeczkę przybliżyć problem, to przeczytam fragment naszego zaproszenia, które wysłaliśmy i w tym roku, i w ubiegłym do wszystkich posłów, no i do dziennikarzy także. Może króciutko powiem, przedstawię tutaj fragment tego naszego zaproszenia. Dlaczego wybraliśmy taką nazwę? Wybraliśmy nazwę Stop Z, czyli Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom, gdyż porównanie naszych historii oraz zebrane przez nas dowody wskazują, że jesteśmy królikami doświadczalnymi w prowadzonych od kilku lat w Polsce tajnych eksperymentach na rzecz wojska i służb, a finansowanych w całości przez Unię Europejską i NATO. Mamy wszelkie podstawy, by twierdzić, że testowane są na nas najnowocześniejsze technologie broni neuronowej, takie jak zdalne sterowanie behawioralne, syntetyczna telepatia, inżynieria snu itd. Są to bardzo brutalne metody ingerujące w naszą fizjologię, emocje i procesy kognitywne, niejednokrotnie z całkowitym pogwałceniem naszej wolnej woli. Wiele osób zostało podłączonych do superkomputerów i jest monitorowanych przez 24 godziny na dobę przy pomocy radiolokacji satelitarnej. Wielu z nas jest dodatkowo kontrolowanych przez grupy stalkerów rekrutowanych wśród naszych sąsiadów i znajomych przez służby specjalne. Sprawy te otacza całkowita zmowa milczenia. Programy badawcze są prowadzone pod silną osłoną kontrwywiadowczą, zaś wszelkie skargi i pozwy oddalane, nierzadko z pominięciem obowiązujących procedur sądowych. Najczęstszym finałem prób nagłośnienia tego nieludzkiego traktowania jest wizyta w psychiatryku, czasem z zastosowaniem spektakularnych środków przymusu i etykieta schizofrenii paranoidalnej. Dzięki tej ciszy wokół naszego cierpienia Polska wyrasta na potentata w projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu środków masowej kontroli populacji. Stawia na współpracę pomiędzy uczelniami i instytutami badawczymi, a firmami zbrojeniowymi i różnego rodzaju przedsiębiorstwami. Tworzy różnorakie platformy, klastry innowacyjne oraz wykorzystuje ogromny dorobek naszych naukowców, specjalistów od cybernetyki, sztucznej inteligencji, robotyki, elektroniki, by zapewnić sobie dobrą pozycję na rynkach światowych w dziedzinach takich jak radiolokacja i wszelkie techniki radarowe, urządzenia walki Przepraszam, ale czas się skończył. Dobrze, już kończę. Chciałam jeszcze tylko Państwa zainteresowanych tym problemem odesłać do naszej strony www.stopz.org. Chciałam może jeszcze tylko taki krótki fragment przeczytać, jak osoba poddana tym testom może się zachowywać. Dobrze, dziękuję bardzo, no ale to jest bardzo ważny proces. To jest bardzo ważne, ale dopóki nie naprawimy wymiaru sprawiedliwości, to nikt nas nie uchroni przed taką ingerencją, o której Pani mówi. Dokładnie. I teraz proszę, pilnujemy czasu. Dziękuję Pani. Poproszę teraz pan Ambroszewski Zbigniew. A ja mam jeszcze tylko pytanie do Pani. Tak, do Pani. Do Pani, bo bardzo prosiłem o opinię w sprawie, czy się Państwo zaangażujecie w zbieranie podpisów, czy poświęcicie temu czas, czy też Pani tylko przyszła powiedzieć, że zareklamować stowarzyszenie i do widzenia i Pani swoją rolę spełniła. Może tak, na takie Pani pytanie odpowie.
Niech pani odpowie, jest paragrafy. To jak pani odpowie teraz. Czy państwo się zaangażujecie w zbieranie podpisów pod ustawą? Czy państwa ta ustawa interesuje, czy nie? Ależ oczywiście, my popieramy wszystkie formy pomocy ogółowi społeczeństwa polskiego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkie obecne Panie i Panów. Szanowni Państwo, w związku z dzisiejszą konferencją na rzecz nowej konstytucji zorganizowaną przez Zespół Poselski Kukiz15 i udostępnienie nam tego paruminutowego wystąpienia, w którym przedstawiliśmy bardzo ogólnie nasz problem, z jakim się borykamy, a jest to oddziaływanie na nasze organizmy, promieniowania, stosowania na nas broni energii skierowanej. I w związku z tym, że był to bardzo limitowany czas, nie zdążyłam przedstawić tych skutków, objawów, symptomów, jakie występują w oddziaływaniu na organizm i ciało, na umysł i ciało człowieka. Dlatego chciałam Państwa odnieść do artykułu pod tytułem Nowoczesne technologie i urządzenia rażenia elektromagnetycznego w dziedzinie walki elektronicznej, napisanego przez panów profesorów Wojskowej Akademii Technicznej. To jest ten artykuł. Zamieścimy link w tym tutaj nagraniu, żeby Państwo mogli się osobiście do niego tam odnieść. Ale przeczytam tutaj fragment z tego artykułu, ponieważ on dotyczy konkretnej osoby, konkretnych w zasadzie osób, o których zrobimy kolejne nagrania i będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej www.stopz.org. A ten fragment, który chciałam przedstawić, on opisuje akurat skutki, objawy promieniowania nietermicznego i zacytuję tutaj fragment. Drugim czynnikiem rażenia mikrofal jest promieniowanie nietermiczne. Bezpośrednie działanie mikrofal na człowieka powoduje wystąpienie symptomów neurotycznych, zakłócenia pulsu, mrowienie ramion i nóg, szybkie męczenie się, bezsenność, pocenie, zawroty głowy oraz skrajną nerwowość. Skierowanie mikrofal na całą głowę powoduje przy określonych częstotliwościach rezonanse owocujące porażeniem układu ruchu. Tak, to wszystko prawda, ponieważ wszystkie opisywane tutaj rodzaje tej broni działają w oparciu o fale elektromagnetyczne, a są to właśnie fale radiowe, mikrofalowe, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, ultrafiolet, a nawet promieniowanie rentgenowskie, aż po promieniowanie jonizujące. A wszystkie te rodzaje określa się mianem takim bardzo ogólnym broń energii skierowanej. Także jak bardzo wiązkowej, jak bardzo ta wiązka dzisiaj może być minimalna i bardzo ukierunkowana na organizm człowieka, to właśnie miałam okazję się przekonać osobiście na przykładzie jednego z członków naszego stowarzyszenia i tak jak powiedziałam, będziemy robić nagrania z tymi osobami, opowiadając, opisując, jak to wygląda w praktyce. Takie skierowanie takiej ukierunkowanej wiązki na organizm człowieka. Chciałam tutaj jeszcze Państwa wszystkich skierować do wszystkich nagrań z Ewą Pawelą i Januszem Zagórskim na telewizji niezależnej NTV, ponieważ tam właśnie na ten temat już dość obszernie są przedstawiane te nasze problemy naszego stowarzyszenia, ale nie tylko członków stowarzyszenia, ale i wielu ludzi, którzy nie są jeszcze zorientowani, z czym mają do czynienia tak naprawdę. A co do słów, które padły po moim wystąpieniu, że żeby to wszystko było możliwe, to musimy właśnie uchwalić nowe prawo i konstytucję, to ja uważam tak, że nieważne ile uchwalimy tych nowych praw i konstytucji, ale jeżeli ludzie nie będą, przedstawiciele, którzy sprawują władzę w naszym państwie, nie będą przestrzegać tych ustalonych już wcześniej praw czy praw konstytucyjnych człowieka, to tak naprawdę to nic nie da, bo obecne prawo zezwala już na ściganie sprawców i przestępców takiego procederu,
a oni nie są ścigani. My jesteśmy w tej chwili bez żadnej opieki ze strony państwa, i to medycznej, ale i z organów ścigania. Także my popieramy, tak jak powiedziałam, wszelkie akcje, które mają służyć dla poprawy życia i zdrowia całego ogółu społeczeństwa. Jeżeli ta konstytucja miałaby się, czy to prawo zmienione, przyczynić się, to owszem, jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałam, dzisiejsze ustawy, dzisiejsze paragrafy dają możliwość ścigania przestępców tego rodzaju procederu, który ma miejsce na terenie naszego kraju. To na razie tyle. Zapraszamy Państwa do kolejnych nagrań zorganizowanych przez Stowarzyszenie Stop Z na temat broń energii skierowanej. Dziękuję bardzo.